Tak, no więc cóż, no wiemy wszyscy, że przyszedł 13 grudnia, wprowadzenie stanu wojennego. No i oczywiście ostry protest społeczeństwa, szczególnie w pierwszych dniach, gdy może jeszcze nie tak bardzo działał ten czynnik zastraszenia. No i nasz zakład, czyli kombinat ten metalurgiczny w Krakowie, rozpoczął oczywiście strajk okupacyjny, rotacyjny. No i wydawało nam się, że jesteśmy mocni, że strajkują tak samo inne zakłady Krakowa. Taka była prawda, że na początku strajkowały, ale nie w takim zakresie, jak nam się wydawało, prawda? W każdym razie strajk w Hucie oczywiście był kontynuowany i przez te 3 dni i 3 noce strajkowe czuliśmy, że damy radę, że jesteśmy największym zakładem w Polsce, że władze jeszcze się cofną, że będą chciały z nami rozmawiać. Tak się nie stało, no bo wiadomo, że w nocy z 15 na 16 grudnia wjechały do kombinatu czołgi. Kombinat został spacyfikowany i potem już nastąpiły miesiące, prawda, tej wojennej nocy, gdzie oczywiście załoga kombinatu no, wielokrotnie dała przykład, że trwa w oporze. Nie tylko sama załoga, ale cała dzielnica, która w tym czasie obok Gdańska, Warszawy, Wrocławia uchodziła za miejsce w Polsce, które po prostu stawia największy opór temu, co się stało.